Wyobraź sobie, że zakochujesz się w kimś z mroczną przeszłością i to właśnie tej osobie zdradzasz wszystkie swoje sekrety. Czy taki związek mógłby przetrwać w prawdziwym świecie? W filmie K-popowe łowczynie demonów dostajemy historię Jinu i Rumi, a ja Ci pokażę, że ta relacja wcale nie jest tak romantyczna, jak mogłoby się wydawać. Ale zanim skupimy się na toksycznych sygnałach w związku Jinu i Rumi, przyjrzyjmy się całemu filmowi. Fabule, klimatowi i muzyce, ponieważ to dzięki tym rzeczom film jest światowym fenomenem. Ludzie będą widzieć w was gwiazdy popu. Ale to tylko pozory. W rzeczywistości będziecie łowczyniami. Film opowiada historię łowczyń demonów, które to swoim głosem chronią świat przed demonami. Zespół Huntrix, składający się z Rumi, Zoi i Miry, ma za zadanie zebranie jak największej rzeszy fanów po to, by utworzyć Złoty Honmun, czyli magiczną barierę, która chroni świat przed ingerencją demonów. Niestety, demony mają pomysł, jak kontratakować. Zsyłają na świat demoniczny boys band, który to ma za zadanie odebrać im swoich fanów. Tym ją zniszczymy i pozostałe dwie też. Rasa dobrze. Proponuję ci nową strategię. You're all I can think of. Every drop I drink up. You're my soda pop. Animacja K-popowe łowczynie demonów przy budżecie $100 milionów została najchętniej oglądanym anglojęzycznym filmem w historii platformy Netflix. Według danych podanych przez serwis, w ciągu pierwszych 91 dni od premiery film zyskał 236 milionów wyświetleń, przy czym cały czas zbiera pozytywne recenzje zarówno od widzów, jak i od krytyków. Nie jest to dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za animację w filmie odpowiada studio Sony Pictures Animation, które wcześniej poczyniło Spider-Verse. Widać w filmie sprytne połączenie grafiki 3D z efektami typowymi dla filmów anime w technologii 2D. Za muzykę do filmu odpowiadali artyści ze sceny K-popu, których nazwisk nie wymienię, ponieważ nie chcę ich kaleczyć. Jednakże, żeby podkreślić to, jak świetną robotę wykonali, powiem tylko, że te piosenki są prawdziwymi robakami usznymi, które jak się raz usłyszy, bardzo ciężko pozbyć się ich ze swojej głowy. Dodatkowo utwór Golden, czyli hymn zespołu, jest pierwszym utworem z animacji, który zajął pierwsze miejsce na liście 100 gorących utworów Billboardu. Zresztą sami zerknijcie, jak wiele utworów z filmu jest w czołówce tego zestawienia. Trzeba jeszcze docenić oryginalność pomysłu. Kto wpadł na to, żeby z liderek popkultury zrobić dziewczyny walczące z demonami? Jest to strasznie odświeżające w porównaniu do wszystkich sequeli, które w ostatnim czasie dostajemy. Niestety film pokazuje nam polukrowaną wersję świata K-popu, omijając nieprzyjemne fakty związane z eksploatacją i wykorzystywaniem idoli, o których było głośno parę lat temu. A teraz przejdźmy do analizy motywów wykorzystanych w filmie. Warto przyjrzeć się postaci Rumi, która to po części jest demonem i musi ukrywać ten fakt przed swoimi przyjaciółkami. Pewnie wielu z nas ma rzeczy, które ukrywa przed innymi, tak jak Rumi ukrywa swoje demoniczne znaki. Boi się odrzucenia przez przyjaciółki, gdyby prawda wyszła na jaw, przez co w pewnym momencie sekrety, które posiada, dosłownie odbierają jej głos. Gdy w końcu wychodzi na jaw sekret Rumi, że jest po części demonem, dzieje się najgorsze, zespół rozpada się. Jednak nie dzieje się to ze względu na to, kim Rumi jest, ale z powodu tego, że wcześniej okłamywała swoje przyjaciółki i te teraz nie wiedzą, czy mogą jej zaufać. Mamy historię Celine, kobiety, która po śmierci matki Rumi przejmuje nad nią opiekę. Kobieta ta, mimo że jest dobrą przewodniczką duchową na drodze bycia łowcą demonów,
nie potrafi zaakceptować faktu, że Rumi ma demoniczną połowę i demoniczne znaki. Brak akceptacji ze strony najbliższych powoduje, że Rumi w momencie, kiedy jest już dorosła, nadal ma niezaleczoną traumę. A teraz przejdźmy do najważniejszej z mojego punktu widzenia kwestii w filmie. Związku Rumi i Dżinu. Dżinu jest demonem, w którym rodzą się ludzkie uczucia. Dżinu i Rumi, oboje z sekretami, których nie mogą nikomu innemu zdradzić, znajdują w sobie bratnie dusze. Ona tylko jemu może opowiedzieć o swoich demonicznych znakach. On tylko jej może opowiedzieć o błędach ze swojego ludzkiego życia, które sprawiły, że stał się demonem. Ich relacja opiera się na wspólnych sekretach i smutku, który ich wypełnia. W filmie działa to wspaniale. W końcu mamy braterstwo dusz i idealny romans. W rzeczywistości jest to jednak trochę niepokojące. W prawdziwym życiu nie możemy wierzyć, że ktoś zmieni się ze względu na naszą miłość. Nigdy nie możemy wierzyć, że nasza miłość może kogoś naprawić. Podobny motyw mamy w Pięknej Bestii, w Zmierzchu, pewnie jeszcze w wielu innych miejscach. Mamy kogoś z wadami, z mroczną przeszłością i piękną dziewczynę, która swoją miłością jest w stanie naprawić cały ból i cierpienie tej osoby. W prawdziwym życiu tak to nie działa. W prawdziwym życiu szansa na uleczenie złej duszy jest nikła. Powierzenie całego zaufania i odwrócenie się od bliskich dla takiej osoby nie prowadzi do niczego dobrego. Nie zrozumcie mnie źle. Związek Dżinu i Rumi w filmie działa. Pokazuje, że nawet demon może się zmienić ze względu na miłość. Jednakże w prawdziwym świecie takie coś rzadko kiedy występuje i nie powinniśmy utrwalać tego typu schematów, romantyzując czerwone flagi. Ludzie potrafią się zmienić, zdarza się to, szczególnie jeśli spotkają właściwą osobę. Jednakże nie możemy powierzać wiary w to, że ktoś się zmieni, w międzyczasie odtrącając od siebie swoich bliskich. Rumi popełniła błąd, ufając Dżinu, a nie mówiąc nic swoim przyjaciółkom. To właśnie z nimi, ramię w ramię, ratuje świat przed demonami. I dlaczego to im nie powiedziała prawdy o sobie? Powiedziała za to swojemu chłopakowi demonowi. I to w jego rękach powierzyła całe powodzenie misji ratowania świata. Nie możemy wybierać sobie partnera na podstawie tego, że ma podobne traumy i mroczną przeszłość. Nigdy nie wiemy, z czym mierzą się inni i co ukrywają. Jeśli jest coś, co na tobie ciąży, porozmawiaj o tym z kimś bliskim, z rodziną, z przyjacielem. Nie wybieraj do tego chłopaka albo dziewczyny, który dobrze wygląda i też w przeszłości pobłądził, bo rozgrzeszenie od grzesznika niewiele znaczy, a przyjaciel, jeśli jest prawdziwym przyjacielem, na pewno zrozumie. Film warto obejrzeć ze względu na animację, muzykę i postacie. Rumi, Mira i Zoe to przykład, jak we współczesnym kinie powinny wyglądać silne postacie kobiece. Przesłanie filmu jest bardzo pozytywne i pokazuje, że zjednoczeni możemy zwalczyć każde zło. Jedynie wątek romantyczny wymaga głębszej refleksji. W filmie wszystko potoczyło się dobrze, w prawdziwym życiu niekoniecznie tak by było. Jednakże nie zmienia to faktu, że mam nadzieję, że Dżinu wróci w planowanym sequelu. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to przepraszam za spoilery. A jeśli już widziałeś, to może daj znać w komentarzu, w jakich innych filmach są przykłady romantycznej miłości, która w prawdziwym świecie byłaby niedopuszczalna. Do zobaczenia w następnym odcinku.